Karolina Pantz, doktor socjologii, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Od blisko 20 lat łączy rolę badaczki losów Żydów podhalańskich z działaniami na rzecz przywracania pamięci. W archiwach krajowych i zagranicznych poszukuje materiałów dotyczących ich historii. Spotyka się z ocalałymi oraz z potomkami żydowskich Podhalan. Organizatorka spotkań z ocalałymi Nowotarżanami i upamiętnień Żydów Podhala w rocznicę ich zagłady. Pamiętam słowa Niońka Beka, który powiedział, że dla niego to jest w ogóle, jak to jest możliwe, że Polka, katoliczka jest zainteresowana jego historią. Powiedział też wtedy, że mam medal w jego sercu i to była dla mnie największa nagroda. Zamieszkałam na Podhalu w 2005 roku i zamieszkałam tu tylko i wyłącznie z miłości do gór, z chęci rozpoczęcia wspólnego życia z moim świeżo poślubionym mężem. I kiedy tutaj zamieszkałam, naprawdę nie wiedziałam nic o historii Żydów podhalańskich, historii Żydów nowotarskich. Zaczęłam chodzić do archiwów, żeby zobaczyć, co wiąże się z budynkiem synagogi, jaka historia, z tym cmentarzem, który był zadbany, ale ogrodzony, zamknięty na kłódkę. I tak naprawdę to, co odkryłam, jest dla mnie olbrzymim zaskoczeniem i było wtedy też olbrzymim zaskoczeniem. Myślę, że takim doświadczeniem, ale też rzeczą, której udało mi się dokonać, to spełnić jakąś postawioną sobie, ale tak naprawdę wobec nich obietnicę, że odtworzę ich historię, odtworzę to, kim byli, przywołam ich imiona i nazwiska i tak naprawdę to było jakąś taką moją chyba obsesją, żeby wydobywać z tego niebytu, na który zostali skazani, tak? Te konkretne ludzkie historie, ludzi naprawdę zwykłych, przeciętnych. Tutaj w Nowym Targu i na Podhalu nie ma jakichś wielkich historii, jakichś wielkich biografii, ale właśnie to, co chciałam zobaczyć, to kim byli ludzie, którzy zostali skazani na jakąś anonimowość, masowość śmierci, a później zostali zapomnieni. Tym, co jest dla mnie najważniejsze w tym wszystkim, to są te kamienne tablice z imionami i nazwiskami już blisko 4000 osób tutaj na Podhalu, których oczywiście by nie było, gdyby nie projekt Ludzie nie liczby i Darek Popiela, który jest takim moim aniołem, który ziścił moje marzenie o tych imionach wykutych w kamieniu, które by były niewymazywalne, niezacieralne. Tak, myślę, że to jest najważniejsze. To był taki moment odsłonięcia tego pomnika, moment odczytywania tych imion. To była taka chwila, kiedy naprawdę nie mogłam uwierzyć, że to się dokonało po tych wszystkich latach zmagań. Ja nie chcę tylko, żeby byli pamiętani przez miejsce albo okoliczności śmierci. Chcę, żeby byli pamiętani w kontekście życia, które tutaj prowadzili. Oni chcieli tutaj żyć, tak? Chcieli tworzyć to miasto, chcieli tworzyć rzeczywistość. Oni się czuli często góralami. Przyjechali potomkowie i tak naprawdę dla nich zorganizowałam to upamiętnienie. Taką jego kluczową częścią było odczytanie imion ofiar zagłady na stadionie, na nowotarskim stadionie, który jest dla mnie takim miejscem symbolicznym, ponieważ to jest miejsce, w którym przestała istnieć społeczność żydowska Podhala, ponieważ tam dokonano największej selekcji i bardzo chciałam, żeby właśnie te imiona i nazwiska wybrzmiały na tym stadionie. Też te listy, które są na pomnikach, one powstają w bardzo szczególny sposób. Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest to, żeby ci ludzie byli tak symbolicznie połączeni
w rodziny, żeby te więzi, które dla nich były podstawowe i najważniejsze, znowu mogły zaistnieć, przynajmniej na tym pomniku. Najbardziej poruszające dla mnie momenty to były te momenty spotkania z ocalałymi, kiedy widziałam niesamowite niedowierzanie w ich oczach, że mogą ze mną porozmawiać o przyszłości, która przestała istnieć, że kojarzę miejsca, kojarzę nazwiska, wiem, o kim mówią. Podjęłam decyzję, że wszystkie moje działania nie są skierowane do współczesnych mieszkańców Nowego Targu. To nie jest to miasto dzisiejsze, dla którego to robię, tylko to są ci żydowscy obywatele Nowego Targu, albo też w przypadku innych miejscowości Podhala, żydowscy Podhalanie, którzy są dla mnie najważniejsi.